że jak ja zobaczyłam to zdjęcie i powiem Wam, że jak zobaczyłam właśnie jego na tym zdjęciu, to ja sobie tak rzuciłam, że o, to będzie mój winner. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na tapet weźmiemy piosenki z UAMKO, czyli z preselekcji fińskich. O tym, dlaczego nagrywam osobny filmik na temat właśnie UAMKO, a nie na przykład, nie wiem, Esti Laul, opowiem Wam za chwilę. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście serdecznie zachęcam Was do subskrypcji, do zostawiania łapek w górę, a także żebyście zajrzeli na mojego Instagrama oraz Xa. I tutaj króciutki fragment autopromocji, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale uznałam, że akurat film o UAMKO może być odpowiednim momentem, żeby Wam o tym przypomnieć i jeszcze raz Was zachęcić do czegoś. Jak być może wiecie albo i nie wiecie, jakiś czas temu nagrałam bardzo obszerny filmik na temat zespołu KAI. Prześwietliłam ich karierę od samego początku, zrobiłam przepotężny research, namontowałam się i włożyłam w to bardzo, ale to bardzo dużo roboty. I nie ukrywam, że byłoby mi bardzo miło, gdybyście zechcieli obejrzeć ten film, dlatego przypominam Wam, że on istnieje. Serdecznie Was zachęcam. Myślę, że jest bardzo ciekawy. I nawet jeżeli nie jesteście największymi na świecie fanami KAI, to może Was zainteresować, bo uważam, że to jest na tyle ciekawy w ogóle fenomen, jak zbudować coś praktycznie od zera, że myślę, że to może być ciekawe i zachęcam Was, naprawdę zapraszam Was mocno. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy, czyli do UAMKO. Mamy już wszystkie piosenki, wszystkie premiery już się odbyły, i możemy sobie pomówić w tym momencie właśnie o preselekcjach fińskich. Dlaczego UAMKO ma takie specjalne traktowanie na tym kanale? Mówiłam Wam to już w zeszłym roku, ale powtórzę to jeszcze raz dla nowych osób. Po prostu UAMKO są to moje ulubione preselekcje i generalnie nie ukrywam też, że mam specjalne miejsce w moim sercu dla Finlandii jako kraju. Zresztą no sami widzicie, jaką mam koszulkę. From Poland. Come on. Śledzę także tamtejszy rynek muzyczny dosyć uważnie, słucham właśnie bardzo wielu fińskich artystów, więc to jest też coś, na temat czego mogę coś więcej powiedzieć, bez poczucia, że poty. Jak ten mój filmik dzisiejszy będzie wyglądał technicznie? Ano będzie wyglądał tak, że najpierw przyjrzę się każdej piosence z osobna, powiem Wam, co o każdej z nich właśnie myślę. Postaram się też przybliżyć wstępnie, kim w ogóle są ci uczestnicy tegorocznego UAMKO, powiedzieć ze dwa zdania właśnie o tym, co oni robili wcześniej, kim w ogóle są, skąd się wzięli. Natomiast później, po takiej mojej subiektywnej ocenie, przejdę do takiej obiektywnej i powiem Wam o szansach, o tym, kto moim zdaniem może wygrać, kto jakie będzie miał szanse w tym roku. No i już bez zbędnego pierdolamento przejdźmy do rzeczy. Pierwszą piosenką, jaką wezmę dzisiaj na tapet, jest piosenka pod tytułem Million Dollar Smile. Tę piosenkę wykonuje Etta, która jest osobą zdecydowanie znaną w Finlandii. Jest to taka piosenkarka, raperka, i jest to dosyć duże nazwisko, co absolutnie nie znaczy, że tam pozostali to są no-name, bo nie, kochani, nie, absolutnie. Etta, tak jak pewnie wiecie, a jeżeli nie wiecie, no to słyszeliście chwilkę temu właśnie kawałeczek tej piosenki,
wykonuje taki utwór, który gdzieś tam jest z pogranicza popu, rapu. To jest taki radiowy numer. Myślę, że bez względu na wynik, jaki Etta zrobi, to będzie to piosenka, która faktycznie w radiach w Finlandii będzie po prostu orana do oporu. Co ja sądzę o tej piosence? Ja ją lubię. Nie jest to moja ulubiona piosenka z tego roku, z UAMKO, ale to jest zdecydowanie utwór, do którego ja sobie wracam, który jest przyjemny do posłuchania. Nie jest to, co prawda, nic odkrywczego, nic takiego wow, nie słyszałam tego wcześniej, ale zdecydowanie moim zdaniem utwór, który dla mnie jest przyjemny. No i tutaj w zasadzie ja powiem Wam szczerze, że nie mam nic więcej do dodania, a nie chciałabym też lać wody, więc przejdę już do piosenki kolejnej. Kolejnym utworem jest utwór pod tytułem Liekin Heitin i tutaj mamy do czynienia z duetem, ponieważ to jest Linda Lampenius i Pete Parkkonen i to absolutnie też nie są osoby nieznane, wręcz przeciwnie. Jeżeli oglądaliście zeszłoroczne UAMKO, to był ten interwal właśnie z tym Shanghai Valot i pani Linda Lampenius brała właśnie w tym interwalu udział. No i tutaj mamy zdecydowanie piosenkę, która jest bardzo oryginalna i to jest utwór, który próżno szukać w stawce tegorocznego UAMKO jakiegokolwiek choćby minimalnie podobnego utworu do Liekin Heitin i to jest zdecydowanie utwór, który faktycznie robi efekt wow i to, co mi się tutaj najbardziej podoba, to jest to, że ten instrumental jest naprawdę taki wow. Po prostu wow. Ale żeby nie było za słodko, mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. To jest moja subiektywna opinia, bo ja mam tutaj problem właśnie z wokalem tego pana, Pete Parkkonena i absolutnie nie chodzi mi o to, że on źle śpiewa, bo to nie o to mi w ogóle chodzi. Po prostu jak ja tego słucham, to ja mam wrażenie, że mi czegoś tam brakuje, czegoś, co by sprawiło, że ja czuję tę piosenkę w 100%. I mam wrażenie, jak tak się zastanawiałam właśnie nad tym, co może być tego powodem, to jest to, że ten instrumental mi się podoba, a właśnie ten wokal jakoś mnie nie kupuje. I nie dlatego, że on jest zły, nie wiem, ja się nie czuję po prostu przekonana. I tu nie jest żadna ujma dla tego pana, żeby też nie było, tylko po prostu jakaś to jest moja taka prywatna, nie wiem, prywatny pierdolec za przeproszeniem, co nie zmienia absolutnie faktu, że to jest naprawdę dobra piosenka. Umówmy się, to jest dobra piosenka bez względu na wszystko. No i tutaj powiem Wam też, że jeżeli ja w wersji studyjnej czegoś nie czuję, to absolutnie nie znaczy, że na przykład w wersji live coś tutaj mi nie kliknie, więc całkiem możliwe, że właśnie podczas wykonania na żywo to mnie absolutnie już przekona w 100%, a może i więcej. Następna piosenka, tutaj mamy zespół Komiat z piosenką pod tytułem Lululaj. No i tutaj również mamy do czynienia z osobami znanymi, to nie są żadne randomy, oni są, powiedzmy, może to nie jest jakiś taki najbardziej znany zespół w Finlandii, ale umówmy się, jest to zespół, który może bardzo wielu Finów kojarzyć. I ja przed chwilą sobie pomyślałam, że powiem Wam, że to jest mój winner, bo już tak przechodząc do mojej opinii, to mogłabym to śmiało powiedzieć, ale za chwilę przejdziemy do jeszcze jednej piosenki, co do której ja mam takie, kurczę, ja nie wiem, czy tutaj nie zamienię miejscami tych dwóch piosenek u siebie w topce. Natomiast póki jesteśmy przy piosence pod tytułem Lululaj, no to o niej właśnie powiem, że moim zdaniem jest to przezajebista piosenka. Lubię ten gatunek, lubię tego typu piosenki. Myślę, że urok tej piosenki w ogóle tkwi w jej prostocie. Ta piosenka w tej swojej prostocie jest taka urocza wręcz. Jednocześnie to cholernie buja, zostaje to w głowie na tyle mocno, że po prostu... I tutaj Wam opowiem coś śmiesznego. Znaczy, pewnie jak zwykle w moim wykonaniu to nie będzie śmieszne, tylko żenujące, ale dobra, nieważne. Przed samym UAMKO był taki wyciek informacji, kto na tym UAMKO w ogóle będzie, bo wyciekło takie zdjęcie
jakby no troszeczkę robione kalkulatorem, bo jakość tego zdjęcia, tego screena jakby była fatalna. No i ja tam mniej więcej ze 2 osoby z tego screena tak skojarzyłam, ale bez takiej 100% pewności. Od razu jak zobaczyłam ten zespół, to miałam takie poczucie, że kurde, to będzie fajna piosenka, bo to może dawać taki vibe takiego właśnie dancingu w Ciechocinku trochę i to oczywiście bez urazy, bo to jest, z mojej strony to jest komplement akurat. I tak powstał przydomek dla tego zespołu, mój polski, autorski przydomek dla zespołu Komiat, których nazwałam Ciechocinkainen. Zajebiście śmieszne, wiem, tak, wiem, to jest zajebiście śmieszne. Natomiast no, wyjaśniając tutaj wszystko, ja uważam, że to jest zarąbista piosenka, do której będę wracała i do której już bardzo dużo razy wracałam, bo ona jest po prostu magiczna, w takim sensie, że hipnotyzuje mnie po prostu ten spokój i ten urok tej piosenki, więc ja po prostu włączam sobie już w tym momencie na zapętleniu, więc zdecydowanie jest to jedna z moich ulubionych piosenek z tegorocznego UAMKO. Kolejny utwór, Ready to Leave, to jest piosenka zupełnie też inna niż wszystkie, ponieważ to jest ballada, jedyna ballada w tym roku właśnie na UAMKO. I tutaj Sinikka Monte to jest zdecydowanie najmniej znana uczestniczka tegorocznego UAMKO, no bo to jest de facto debiutantka, która no do tej pory była szerzej nieznana, nagrywała chyba z tego co kojarzę w Austrii w ogóle. No i to jest taka pierwsza jej piosenka, która ma szansę gdzieś tam mainstreamowo się przebić dalej, bo wcześniej ona tam oczywiście jakieś robiła, ale no tam były naprawdę te cyferki bardzo, bardzo małe. No i to jest, kochani, utwór, który, jeżeli mam być szczera, to do mnie zbytnio nie przemawia. Są takie ballady, które ja też lubię, ale nie mam takiego poczucia, że to mnie jakoś tak wciąga, ten utwór jej. Po prostu chyba to nie jest mój przysłowiowy kubek herbaty, co nie zmienia absolutnie faktu, że to nadal jest naprawdę dobrze wyprodukowana piosenka. I absolutnie daleko jestem od tego, żeby powiedzieć, że to jest złe w jakikolwiek obiektywny sposób, bo absolutnie nie jest. Następna piosenka to jest bardzo ciekawy przypadek, zaraz Wam powiem dlaczego. Piosenkę pod tytułem Taka Tukka wykonuje pan Antti Palanen i to też nie jest nieznany człowiek, natomiast on też nie jest znany w jakimś tam takim stopniu mainstreamowym, ale zdecydowanie to jest artysta z doświadczeniem, o którym możemy z czystym sumieniem tak powiedzieć. I tutaj znowu się odniosę do tego przecieku właśnie przed UAMKO, kto będzie uczestniczył w tym roku, że jak ja zobaczyłam to zdjęcie i powiem Wam, że jak zobaczyłam właśnie jego na tym zdjęciu, to ja sobie tak rzuciłam, że o, to będzie mój winner. Na początku traktowałam to trochę w kategorii takiego robienia sobie jaj, no bo wiadomo, nie wiedziałam kto to jest, tym bardziej nie znałam jego piosenki, więc na jakiej podstawie mogłam wtedy określić, że to będzie mój winner. Ale powiem Wam inną rzecz, że po prostu już chyba na tym zdjęciu wyczułam, że od niego bije taka dobra energia i taka charyzma, że może stąd mi się gdzieś to w głowie i powiem Wam całkowicie szczerze, że podczas prezentacji tych artystów, kiedy on wszedł tam na tę scenę, to ja już wiedziałam, że bez względu na piosenkę to jest człowiek, który ma taką charyzmę, że on mnie tym przekona po prostu, bo ewidentnie widać, że to jest ktoś, kto wie co robi, wie w jakim miejscu jest i wie po co tam jest. No ale słuchajcie, przejdźmy końcowo do piosenki, która, powiem Wam, że jak ona wyszła, to pierwsze 2-3 przesłuchania ja miałam pewne wątpliwości, bo na pewno wiedziałam, że to jest coś, co mi się ewidentnie podoba, ale chyba liczyłam na coś mocniejszego, jakby w tych pierwszych 2-3 przesłuchaniach, ale muszę Wam się przyznać, że im dłużej słuchałam tej piosenki, tym bardziej zaczęłam rozumieć, że ona jest wyjątkowa i że to jest koniec końców to,
czego ja oczekiwałam w sumie. Dlatego to jest druga piosenka już w tym roku, którą ja gdzieś tam mogę uznać za swojego zwycięzcę tegorocznego UAMKO, bo to ma po prostu moc. To ma po prostu moc. W ogóle nawet tematyka tej piosenki to jest po prostu zajebiste, słuchajcie. Więc jeżeli on wygra tu UAMKO, to ja się absolutnie nie obrażę. Wręcz przeciwnie, będę bardzo zadowolona. Następny utwór to jest kolejny ciekawy przypadek, bo tutaj mamy do czynienia z debiutantką muzyczną, ale taką, która zdecydowanie zaczyna z grubej rury, bo Chachi to jest osoba, która do tej pory była kojarzona głównie z takimi osiągnięciami tanecznymi. To jest w ogóle Amerykanko-Meksykanka i ona brała udział z sukcesami zresztą w takich amerykańskich talent show dotyczących tańca. Natomiast skąd ona się wzięła w ogóle w UAMKO, to pewnie jest pytanie, które sobie zadajecie w tej chwili. Otóż już Wam tłumaczę. Chachi ma męża z Finlandii i ten jej mąż to jest generalnie też znana osoba, przez co możemy powiedzieć tak śmiało, że Chachi też w Finlandii była kojarzona, natomiast na pewno nie ze względu typowo na dokonania muzyczne, tylko właśnie bardziej jako taka osobowość medialna, tancerka. Jeszcze w ramach ciekawostek nie powiedziałam Wam, że Chachi brała udział w zeszłym chyba roku, jakoś niedawno w Masked Singer właśnie Suomi, czyli w fińskiej wersji Masked Singer. Nie wiem, jak to się w Polsce nazywa, serio. To, co jest ważne też w przypadku tej piosenki, to jest w ogóle to, że powstała ona między innymi przy współpracy z producentem bardzo znanym. Producentem, on się nazywa Naukarinen bodajże, tak. Dobrze powiedziałam. Congratulations. I to jest w ogóle producent, który robi regularnie piosenki Karii i na przykład Tomiego Kesha Espresso Macchiato też on robił, więc to jest gościu bardzo znany. Tam też wśród twórców tej jej piosenki Sherry Cake jest też Linnea Deb i to też jest znana osoba, zdecydowanie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o takich autorów jej utworu, to rzeczywiście z grubej rury faktycznie, tak jak powiedziałam przed chwilą. I moja opinia na temat Sherry Cake jest taka, że inną opinię ma moje serce, a inną opinię ma mój mózg. Przepraszam, te chomiki, co tu są. Bo z jednej strony to jest naprawdę bardzo fajna piosenka, która ewidentnie buja. Też z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że przyjemnie się tego słucha, pomimo że ja naprawdę nie jestem jakąś wielką fanką właśnie bab z bopami tak zwanych, tylko z drugiej strony ja mam jakiś taki, nie wiem, mam wrażenie, że wiele piosenek jest takich, które gdzieś tam rosną we mnie z czasem, a tutaj jest sytuacja odwrotna, że im więcej razy tego słucham, tym bardziej czuję, że gdzieś mi się to może za chwilę zaorać. Ja się tutaj też utożsamiam bardzo z tekstem tej piosenki, więc dodatkowy plusik taki ode mnie. No i ostatnią uczestniczką, którą ja dzisiaj tutaj omówię, jest Kiki z piosenką Rakauden Kipe. No i szybciutko o tym, kim jest w ogóle Kiki. To jest też znana osoba, przy czym ona jest bardzo znana z takiego jednego swojego bardzo dużego hita. Myślę, że jeżeli lubicie fińską muzykę, to możecie gdzieś tam kojarzyć właśnie jej piosenkę 666. Co oczywiście nie znaczy, że ona nie ma innych piosenek i że inne to w ogóle nikt ich nie zna, bo absolutnie tak nie jest. Ta piosenka jej właśnie na UAMKO jest trochę tak stylistycznie podobna do tego jej największego hitu 666. Co ja myślę na temat tej piosenki? Powiem Wam, że to jest dla mnie ciężki przypadek, bo nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta piosenka wyszła po prostu jako ostatnia i ja może nie miałam tyle czasu, żeby się z nią osłuchać, ale odnoszę wrażenie, że mi czegoś tu brakuje. Tak jak na przykład to 666 Kiki bardzo lubię i katowałam to wręcz na Spotify'u swojego czasu i nadal tego czasem
czasem słucham. Tak, muszę Wam powiedzieć, że tutaj jakby ja nie czuję czegoś takiego, co by mnie tak bardzo mocno ciągnęło do tej piosenki, co nie znaczy, że ona mi się w ogóle nie podoba. To jest naprawdę fajna też piosenka i to jest piosenka, której ja jeszcze świadomie daję trochę czasu, bo wydaje mi się, że jest jakiś potencjał, że to mi kliknie jeszcze bardziej, ale czy tak będzie, nie wiem tego w tej chwili. Na ten moment uważam, że bardzo dobra piosenka, naprawdę fajna do posłuchania, ale wydaje mi się, że tutaj w moim top 3 chyba by się nie znalazła tegorocznego Ułamko, ale płynnie musimy przejść teraz do tego, jaki jest w ogóle w tym roku poziom Ułamko i powiem Wam, że jest to poziom naprawdę bardzo wysoki i powiem Wam tak, na 7 piosenek tylko z 2 nie będę zadowolona, jeżeli wygrają. Więc to świadczy o tym, że przynajmniej w moim odczuciu poziom jest bardzo wysoki i na przykład tak jak Wam powiedziałam, że Kiki nie będzie w moim top 3, to absolutnie nie znaczy, że to jest zła piosenka. No i teraz przechodzimy do chyba najbardziej interesującej części tego filmu, czyli zastanowimy się, kto może w tym roku wygrać i pojechać na Eurowizję z Finlandii. I od razu trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że to zdecydowanie nie jest taki rok, w którym mamy z góry jednego faworyta, o którym od początku wiemy, że wygra na pewno, albo prawie na pewno. Więc tutaj zdecydowanie nie jest tak jak w zeszłym roku na przykład z Eriką Wikman, czy tak jak w 2023 z Karią. No i słuchajcie, ja przed nagrywaniem tego filmu spojrzałam też na statystyki, na wyniki, jakie robią wszystkie te piosenki, ale po zrobieniu tych statystyk, po podliczeniu sobie pewnych rzeczy, doszłam do wniosku, że te statystyki są takie trochę o kant dupy potłuc. Mogłyby one mieć sens, gdybyśmy mieli premiery wszystkich piosenek właśnie jednocześnie w jednym dniu. A tutaj problem polega na tym, że od wyjścia ostatniej piosenki minęło zdecydowanie zbyt mało czasu, żeby na przykład wziąć ją też pod uwagę i statystyki czy cyferki, jakie robi na przykład Rakuten Kipe, Kiki, wziąć poważnie pod uwagę, no bo tu musi troszeczkę czasu jednak minąć, żebyśmy zobaczyli jakiś trend, no bo nawet weźmy pod uwagę to, że zawsze największy zastrzyk właśnie takich wyświetleń czy odtworzeń, będzie jednak w dniu premiery, czy tam gdzieś dzień po premierze, a później troszeczkę ta krzywa się jednak wypłaszcza i dopiero wtedy możemy zobaczyć, w którą stronę to idzie, czy jest tendencja właśnie rosnąca, czy malejąca względem na przykład konkurencji, ale gdzieś tam troszeczkę te statystyki w jakimś stopniu mogą, ale dosłownie minimalnie jeszcze w tym momencie, coś nam pokazać i na przykład między innymi te statystyki i taki odbiór w sieci wskazują nam, że takim jednym z faworytów może być właśnie piosenka Liekin Heitin, bo tutaj rzeczywiście to była jedna z pierwszych piosenek, jakie opublikowano z tej stawki. Ona była druga w kolejności, więc troszkę czasu już minęło, a zrobiła naprawdę wyższe te wyniki. No i rzeczywiście ten odbiór też tej piosenki w jakimś stopniu pokazuje nam taki naturalny potencjał, że to może być zwycięzcy właściwie, no bo to jest duet, ale żeby nie było za prosto, to wydaje mi się, że tutaj wcale to nie jest takie oczywiste, że już to Liekin Heitin wygrało i absolutnie nic innego się nie wydarzy, bo widzę pewien potencjał na wprowadzenie sporego zamieszania właśnie w tych wynikach przez piosenkę Takatuka. Już Wam mówię dlaczego. Przede wszystkim w jakimś stopniu na pewno jest to też moja jakaś może intuicja, ale wydaje mi się, że pan Antti ma taki duży potencjał charyzmatyczny na zrobienie na scenie czegoś wow, że wydaje mi się, że on może być poważną konkurencją i musimy wziąć też pod uwagę coś jeszcze, czego ja nie umiem za bardzo wytłumaczyć, więc postaram się tak może jakimiś skrótami myślowymi to uzasadnić, ale w przypadku tej piosenki właśnie mam wrażenie, że to jest coś, co ma szansę fińskiej publiczności się po prostu spodobać ze względu na styl, jaki ta piosenka ma. To jest taka luźna moja jakaś interpretacja ostatnich lat Finlandii na Eurowizji, ale można zauważyć gołym okiem, że Finowie nie lubią takich szablonowych piosenek
i lubią, kiedy jest moc, kiedy jest coś takie bardzo nawet i edgy troszkę. I nawet powiem Wam, że sam fakt tego, że ta piosenka, tematyka tej piosenki w jakiś sposób jest troszkę zabawna, nie jest taka 100% poważna. I możecie się oczywiście ze mną nie zgadzać, możecie uważać, że to nie ma żadnych szans, ale takie jest moje zdanie i moje jakieś takie wewnętrzne przeczucie, że ta piosenka może zamieszać właśnie w tych wynikach. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie mi oczywiście znać, co myślicie o tegorocznej stawce UAMKO, czy Wam się podoba, jak oceniacie poziom, kto jest Waszym faworytem. Podzielcie się tym, nie zapomnijcie o subskrypcji dla mojego kanału. Dajcie też łapeczki w górę. Dajcie jakąś łapeczkę, no. Zajrzyjcie na mojego Insta, na mojego Xa. Przypomnę Wam jeszcze raz o tym filmiku o Kai. No i co? To tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia.